Dzień dobry, witam Was na linii kolejowej Köln-Koblenz. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać scenariusz, jaki znalazłem w warsztacie Steam. Swego rodzaju perełkę, jeżeli chodzi o wykonanie i poziom trudności. Poprowadzimy lokomotywę Baureihe 155 i po drodze wykonamy kilka interesujących zadań. Do tego będzie nam towarzyszyć spore natężenie ruchu kolejowego. I oto jesteśmy na naszej linii kolejowej z Kolonii do Koblenz. Tutaj mamy przed sobą opis całego zadania, jakie nas dzisiaj czeka. W skrócie mamy pojechać do stacji Köln West. Tam mamy przepiąć składy towarowe, czyli ten, co my teraz ciągniemy, tam zostawiamy, podpinamy się do nowego i będziemy jechać dalej. Jest tu jeszcze opis. Maksymalna prędkość dla tego składu 105 km na godzinę ze względu na to, że będziemy sterować pociąg w ustawieniach PZBU, czyli Untene PZB Einstellung, i tym samym będziemy jechać również w najtrudniejszym ustawieniu tego oto systemu. Tutaj mamy jeszcze opis sygnałów, jakie przed nami będą się pojawiać. Takie małe wyjaśnienie dla tych, co nie bardzo się znają na niemieckim kolejnictwie. Uważam to za naprawdę świetny dodatek do tego scenariusza, że kreator po prostu pomyślał również o tych początkujących graczach, którzy ściągną sobie jego scenariusz i jego scenariusz będą grać. Po drodze będą się pojawiać podobne ostrzeżenia ze względu na to, że scenariusz ma 4 na 5 gwiazdek, jeżeli chodzi o poziom trudności, przez co może być dość skomplikowany, jeżeli chodzi o nowych graczy, ale uwierzcie mi, kreator pomyślał tutaj o wszystkim i w niektórych momentach będą się pojawiać ostrzeżenia. No to co? Zaczynamy, uruchamiamy naszą lokomotywę, czekamy na wyjazd i ruszamy w drogę. A, to jeszcze przełożymy sobie tutaj, ponieważ tu będą się pojawiać ciekawe informacje. Do tego popatrzcie, jaki tu jest ruch kolejowy. To jest idealne odzwierciedlenie dworca głównego w Kolonii. Kierunek mam ustawiony, oświetlenie pulpitów, siła pociągowa na 130%, hamulec zaraz wyluzuje, jak tylko dostaniemy wyjazd ze stacji. Powiem wam szczerze, że ściągnąłem ten scenariusz. Najpierw byłem taki trochę sceptyczny. Ach, scenariusz ze Steama, scenariusz przez kogoś robiony, ale pomyślałem sobie, damy szansę temu scenariuszowi, zobaczymy, jak jest zbudowany, i powiem wam szczerze, że nie żałuję tego, że go ściągnąłem, i tak mi się spodobał ten scenariusz, że postanowiłem go wam pokazać. Scenariusz nazywa się BR 155 in the West 1 z 2. Jest to scenariusz złożony z 2 części. Kreator postanowił wykonać cały przejazd po linii kolejowej z Köln do Koblenz, i właśnie my pojedziemy sobie pierwszy odcinek, pierwszą część tego scenariusza, a jeżeli wam się scenariusz spodoba, to zapraszam do ściągnięcia drugiej części tego scenariusza i zobaczycie sobie całą linię kolejową i zobaczycie sobie, jak fajnie są te 2 scenariusze wykonane. Wyjazd mieliśmy podany, zbliżamy się teraz do
mostu kolejowego, bardzo charakterystycznego mostu kolejowego. Nazywa się Hohenzollernbrücke. Jest to most kolejowy, który ma 6 torowisk i z jednej i z drugiej strony ma chodniki, po których poruszają się piesi. Dla miłośników kolei jest to niesamowicie interesujące miejsce ze względu na to, że stojąc na tym chodniku tutaj mamy do podziwiania wszystkie 6 torowisk, które są naprawdę bardzo często używane i na których można spotkać wszelakiego rodzaju tabor kolejowy. Się tutaj troszeczkę się tutaj zamyśliłem, bo nie wiedziałem, z jaką prędkością mogę wyjechać, ale 40 km na godzinę jest dość dobrą prędkością i myślę, że utrzymam tą prędkość tutaj. Także sami widzicie, ruch kolejowy jest tutaj naprawdę bardzo intensywny. Szacun dla kreatora, ponieważ bardzo dobrze wiem, że każdy z tych pociągów musiał być zaprogramowany ręcznie, żeby przejechać w tym momencie, w którym my tutaj się znajdujemy. Także kreator postarał się naprawdę i zadbał o to, żeby przejazd nie był bardzo nudny. Jak wiadomo, przejazdy towarowe to są takie dość nudne przejazdy ze względu na to, że cały czas jedziemy prosto i przed nami raczej nic się nie dzieje, ale ze względu na to, że mamy bardzo duże natężenie ruchu kolejowego, na pewno nam się nie będzie nudzić. Przejeżdżamy przez dworzec główny w Köln, tu gdzież w Kolonii, w zależności w jakim języku to wypowiemy. Jedziemy sobie z prędkością 30 km na godzinę, szybciej nam jak na razie nie wolno. Szczególnie, że przed nami mogą pojawiać się czerwone semafory, jeszcze nie widzę żadnego. Mogą pojawiać się czerwone semafory i musimy tutaj na wszelakiego rodzaju utrudnienia na torowisku uważać. O właśnie, semafor manewrowy jest jeszcze czerwony. Dyżurny ruchu nam jeszcze nie... O właśnie, dyżurny ruchu podał nam wyjazd. Możemy ten semafor minąć. Tutaj na tych wszystkich rozjazdach będziemy na pewno jechać dość pomału, właśnie ze względu na to, że dyżurny musi tutaj puścić nas po naprawdę bardzo mocno uczęszczanej linii kolejowej. Zobaczcie, tu jedzie pociąg, tutaj pociąg jest w drugą stronę, czeka na wyjazd. Coś wspaniałego. I na czołówkę! Świetnie to jest zrobione. Naprawdę ten scenariusz za każdym razem już grałem. Raz jechałem próbnie, raz przeszedłem ten scenariusz i teraz jadę go praktycznie trzeci raz. I za każdym razem, kiedy jadę ten scenariusz, uwierzcie mi, siedzę przed moim komputerem z uśmiechem na twarzy i podziwiam, co tu się przed nami dzieje. No, o właśnie, przejazd mamy podany. Delikatnie tutaj sobie przyspieszymy. Muszę przyznać, że dzisiaj miałem lekkie problemy techniczne związane z tą grą. Nie wiem dlaczego OBS nie chciał mi złapać obrazu gry. Nie mogłem złapać... nie mogłem przechwycić gry do OBS-a, przez co na początku myślałem, że nie nagram tego odcinka, ale jakoś mi się udało uruchomić wszystko. Ale nie jestem pewien co do jakości. Możliwe, że będzie kodek nawalał po drodze, także za wszelkie problemy techniczne przepraszam. Z góry przepraszam, bo to naprawdę różnie bywa z OBS-em. Nie mam pojęcia, dlaczego nie mogłem przechwycić gry. Zdarza się. Zjeżdżamy w podziemia, w katakumby dworca głównego w Kolonii.
A tak naprawdę przejeżdżamy na dworzec towarowy Köln West, czyli zachodni, kolonia zachodnia, o tak powiedziałbym. Świetnie zrobiony. Pogoda dobrze dopasowana, pora dnia dobrze dopasowana. W tle wieża telewizyjna w Köln, na której znajdują się również bardzo mocne anteny nadawcze radia, które z Köln jest nadawane. Te anteny są nawet tak mocne, że zagłuszały mój transmitter. To jest takie urządzenie, które podłącza się w aucie do zapalniczki i to podłącza się znowu bluetoothem do telefonu i przez fale radiowe można sobie słuchać muzyki w samochodzie z telefonu. Stare typy samochodów tak mają. Więc na pewno kilka osób z was zna i właśnie ta wieża radiowa, wieża telewizyjna jest o tyle mocna, że taki transmitter potrafi zagłuszyć, potrafi przebić swoją siłą. Także w Köln, jak macie taki transmitter, nie macie szans posłuchania swojej muzyki, bo się prawie że na każdej możliwej radiostacji, na każdej częstotliwości radiostacje włączają. Okej, delikatnie tu podjeżdżamy, zatrzymamy się przed czerwonym semaforem, chyba że dostaniemy tutaj przejazd. 189 z rurami i 146 w kierunku przeciwnym z pociągiem regionalnym. My delikatnie musimy jechać, ponieważ świeci się magnes 500 Hz. Nie wolno nam jechać szybciej niż 25. A czemu dostałem ten? Ahahaha, nie włączyłem przycisku rozkaz 40. Jest to przycisk deaktywujący PZB. Troszeczkę się zamyśliłem, ale nic nie szkodzi. Wiem, w czym był problem. Nie. My się tu nie staczamy. My się tu nie staczamy, kolego. My jedziemy tutaj pod górkę. Czerwony semafor. Wyrzucił nam nagłe hamowanie. Zapomniałem deaktywować magnes 2000 Hz, który pod czerwonym semaforem leży. Mój błąd, przepraszam bardzo, ale przynajmniej mogłem wam wytłumaczyć, dlaczego dostaje się nagłe hamowanie, jeżeli się przejedzie przez czerwony semafor. No dobra, tu gdzieś musimy się zatrzymać. Köln West, tor kierunkowy 5. Czyli jeszcze kawałek. Mam włączony wprawdzie RW Enhancer 2, ale na normalnym wyświetlaczu jest jeszcze pokazana strzałka, w którym miejscu musimy się zatrzymać. Jeszcze jej nie widać, ale zaraz to wam zademonstruję. Także kreator scenariusza naprawdę odwalił kawał dobrej roboty. Sam osobiście robiłem scenariusze do tej gry i wiem, jak ciężko jest zaprogramować taką ilość szczegółów w każdym scenariuszu, obojętnie czy to jest tabor kolejowy, czy to są pociągi, które stoją, czy to są pociągi, które przejeżdżają, które nas w jakiś sposób mijają. Naprawdę niesamowicie dobrze zrobiony scenariusz. Polecam. Możecie go ściągnąć w warsztacie Steam. Jest darmowy, każdy może w niego zagrać. Jedyne co to potrzebujecie tutaj dodatek linię kolejową Köln-Koblenz i coś jeszcze. Tam jest wszystko wypisane co do tego scenariusza jest potrzebne, także nie ma problemu z tym. Każdy może w niego zagrać. Znajdują się na Steamie dwie części tego scenariusza i obie są naprawdę bardzo fajne. No zobaczcie. No miodzio, jeżeli chodzi o scenariusz. Tyle ruchu kolejowego tutaj. Dobra, my musimy się zatrzymać koło tych panów tutaj, którzy już czekają na nasz skład.
I tutaj mówiłem wam właśnie o tej strzałce i w tym miejscu musimy się zatrzymać, żeby po prostu można było odpiąć skład. Ja już tu zacznę hamować. Przejdę sobie na kamerkę zewnętrzną i podjadę sobie w miejsce, gdzie tych dwóch miłych panów już na nas czeka. Ten pisk kół charakterystyczny, uwielbiam to. Ja lubię wszystko, co w tym scenariuszu się znajduje. No dobra. Zobaczmy. Timer odlicza, czyli zaraz się tutaj zmieni. Bardzo fajną pogodę kolego tutaj zastosował, o tak powiem. Mamy poranną porę. Mamy wschód słońca i przez to, że słońce tak na czerwono-fioletowo wstaje, jest naprawdę świetna pogoda. Uwielbiam takie szczegóły. Okej. Tutaj w tym momencie powiedziane jest, żebyśmy się upewnili, że stoimy w odpowiednim miejscu, czyli tam właśnie na tej strzałce i powinniśmy w tym momencie odpiąć wagony. Wstajemy z naszego miejsca, wychodzimy z lokomotywy i spacerujemy do tych dwóch panów, którzy tutaj już na nas czekają. Na pewno będą zaraz sprawdzać, czy wszystko dobrze wykonaliśmy. Odpinamy wagony i teraz musimy wykonać manewry i zabrać pociąg, który się znajduje po drugiej stronie naszej lokomotywy, a mianowicie ten tutaj. Ok, wsiadamy na pokład, luzujemy hamulec. I ruszamy w miejsce, gdzie musimy się zatrzymać. Tym razem nie popełnię błędu, jeszcze się upewnię, że przejazd przez ten semafor mamy zezwolony. Przyciskamy guzik Delayed, który deaktywuje magnes 2000 Hz. No właśnie, biała kontrolka tutaj na pulpicie się zaświeciła. Befehl 40, czyli właśnie rozkaz 40. Zdeaktywowaliśmy magnes, który wywaliłby nam nagłe hamowanie. W tym momencie muszę się zatrzymać. Köln West, tor zwrotny. Okej, to wygląda cacy. Tu się zatrzymujemy. Ta wieża telewizyjna w tyle, coś fajnego. Naprawdę. W porządku, zmieniamy kabinę. Oj. Tutaj zmieniamy kabinę, włączymy sobie światło, które nie działa. Halo, światło. Nie chcę, no trudno. Jedziemy teraz w przeciwną stronę, podpinając się zmierzając w miejsce, gdzie musimy drugi skład podpiąć. Pamiętajmy, że jest to jazda manewrowa i jazda manewrowa nie może być wykonywana z prędkością szybszą niż 25 km na godzinę. Mimo to, że tu jest 30 pokazana, istnieje przepis w Niemczech, że jazda manewrowa nie może być wykonywana z prędkością szybszą niż 25 km na godzinę. Tutaj kolega stoi i zwrotnicę przestawia. Te informacje są też bardzo fajne tutaj. Przyznam, że pierwszy raz spotykam się właśnie, że w prawym górnym rogu pojawiają się podpowiedzi co do prędkości, która na nas czeka przed nami. Dobra. Dojeżdżamy do składu. Zaczniemy już tutaj pomału hamować. No, może z tej strony będzie lepiej. Trochę za daleko jeszcze.
Dobra, dobiliśmy. Wychodzimy z naszej lokomotywy. Dzień dobry panu. Ja chciałem tylko wagony podpiąć. Mamy. No dobra. Wyjazd będzie podany za około... A nie, już po 7:45 mielibyśmy wyjazd, ale że troszeczkę dłużej nam zeszło z manewrami, więc już mamy podany. Włączmy sobie światło, mamy poranną porę, więc jest trochę ciemnawo. No i co? I ruszamy w drogę. A, co jest? Dawać, dawać. Wieża telewizyjna. Baura jest 155, kawał maszyny, lokomotywa typowo towarowa z niesamowitą siłą pociągową. Nawet bym powiedział, że właśnie linia kolejowa Köln-Koblenz czy Cologne-Koblenz powiedziałbym, że jest nawet dedykowaną linią kolejową w Train Simulator Classic, jeżeli chodzi właśnie o Baura. Jest 155. Z tą lokomotywą jest tutaj masa scenariuszy. Obojętnie, czy to są scenariusze robione przez Dovetail Games, czy przez prywatne osoby, na tej linii kolejowej naprawdę jest bardzo dużo właśnie materiału poświęconego tej oto lokomotywie. Ach, jeszcze nie wspomniałem, może nie wiecie, właśnie tutaj mówiłem, że warto byłoby ściągnąć ten scenariusz, warto byłoby pobrać go z warsztatu Steam. Jak to zrobić? Otóż pobieranie scenariuszy z warsztatu nie jest wcale takie trudne. Po prostu idziecie na Train Simulator Classic, na waszą grę, tam jest zakładka warsztat. Wpisujecie sobie w pole search, czy tam wyszukiwarkę lokomotywy, która was interesuje. Bynajmniej ja znalazłem ten scenariusz właśnie po lokomotywie, która mnie interesuje. W tym przypadku była to lokomotywa Baura jest 155. Chciałem właśnie zobaczyć, jakie jeszcze scenariusze można do tej lokomotywy sobie dociągnąć i trafiłem na to znalezisko. Jeżeli znajdziecie sobie scenariusz, który was interesuje, bierzecie, wciskacie guzik zasubskrybuj, potem otwieracie sobie grę, klikacie na rozpocznij, potem zakładka warsztat. W ten sposób ściągniecie ten scenariusz, ponieważ sama subskrypcja na warsztacie Steama nie gwarantuje wam tego, że scenariusz wam się ściągnie do gry, ale jeżeli wejdziecie właśnie na zakładkę warsztat w grze, to na 100% ten scenariusz wam się do gry załaduje. Potem scenariusze z warsztatu znajdziecie w zakładce standardowe. Train Simulator Classic ma dwa rodzaje scenariuszy, a raz standardowe i właśnie raz scenariusze za punkty praktycznie, które tutaj właśnie Dovetail Games najczęściej robiło. Wszelakiego rodzaju prywatne scenariusze znajdują się w zakładce standardowe. Tam szukacie po tytułach swojego scenariusza, który właśnie ściągnęliście i po prostu go odpalacie i możecie się w taki sposób dobrze bawić. Nie jest wcale trudne ściąganie własnych scenariuszy. Starzy wyjadacze z tego symulatora oczywiście wiedzą, jak to się robi, no ale prawdopodobnie mamy wśród naszych widzów osoby, które albo dopiero zaczynają przygodę z tym symulatorem kolejowym, albo po prostu nigdy nie ściągali scenariuszy do tej gry.
Jeżeli chodzi o zawartość do Train Simulator Classic 2024, to ta gra jest niepokonana, jeżeli chodzi o jakiekolwiek scenariusze. Jeżeli uważacie, że zwykłe podstawowe scenariusze, jakie tam są dodawane do niektórych lokomotyw czy do niektórych linii kolejowych, to wam nie starczy, to w warsztacie Steama macie prawie 30 000 scenariuszy na wszystkie linie kolejowe, obojętnie czy to jest Ameryka, czy to jest Anglia, czy to są Chiny, czy to są różnego rodzaju te egzotyczne linie kolejowe, Niemcy, Austria. Na wszystkie możliwe dodatki, na wszystkie możliwe linie kolejowe są zrobione scenariusze przez prywatne osoby. Żadna inna gra nie jest w stanie tego pobić. To jest właśnie informacja, o której już wspominałem, że co jakiś czas będą się tutaj pojawiać, że przed nami będzie ograniczenie prędkości. Ja to ograniczenie prędkości i tak wyczytałbym z semafora z tarczy ostrzegawczej, który się zaraz przed nami będzie zajmować. Tu mamy jeszcze semafor odcinkowy, który pokazuje zielone, wolna droga. Przed nami tarcza ostrzegawcza za 3, 2, 1. Świeci się na pomarańczowo i zielono, co oznacza, że od następnego semafora 40 km na godzinę. Nie zapomnijmy potwierdzić w PZB, żeby nie wyłapać po hamulcach. I szybko hamujemy. Dlaczego szybko hamujemy? Jedziemy w ustawieniach PZB 55, co nam mówi, że prędkość kontrolna po potwierdzeniu PZB jest 55 km na godzinę, co oznacza, że przyciskając klawisz page down potwierdzamy PZB, dajemy do zrozumienia grze, że mamy w świadomości tego, że przed nami znajduje się ograniczenie prędkości i mamy około 20 sekund, trochę więcej niż 20 sekund na wyhamowanie do prędkości kontrolnej. W naszym przypadku prędkość kontrolna 55 km na godzinę. Jeżeli tego nie wykonamy w odpowiednim czasie, dostajemy nagłe hamowanie. Także nie dziwcie się, jeżeli na przykład wykonacie potwierdzenie PZB, a i tak dostaniecie nagłe hamowanie. Może to oznaczać, że nie wyhamowaliście do prędkości kontrolnej. Przed nami czerwony semafor, o czym mówiła tarcza ostrzegawcza, którą przed chwilą minęliśmy. Świeciła się 2 światłami na pomarańczowo. Takie zestawienie tarczy ostrzegawczej zawsze mówi o tym, że kolejny semafor jest czerwony. Jak widać, jesteśmy tutaj kierowani na bocznicę i zaraz zobaczymy, co nas tutaj czeka. Po prawej stronie jakaś budowa, coś tutaj kopią, coś tutaj grzebią. Kopareczki pracują. Budowa pełną gębą. Ciekawe, co tu będzie stało. A za jakiś czas na pewno się dowiemy. Okej, jest tutaj strzałka, czyli mamy się zatrzymać mniej więcej tak, jak tych 2 panów tutaj stoi. Zapewne będą nam pomagać tutaj przy naszych pracach, przy naszym zadaniu, jakie zaraz będziemy musieli wykonać. No już tutaj zacznę pomału hamować. O, tu jest ciekawe zestawienie. Lokomotywa 294 z wagonami osobowymi. O, trochę za daleko. Dawaj, 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 hamujemy.
Otóż 290, i nie to chciałem, wyjście i to chciałem. 294 jest typowo manewrową lokomotywą, więc albo lokomotywa przytargała wagony pasażerskie na peron i zaraz je tutaj zostawi, żeby po prostu przygotować skład pod inną lokomotywę, albo je dopiero odciągnie. Ok, mamy odpiąć skład, który przywieźliśmy i mamy sprawdzić, czy stoimy w odpowiednim miejscu. To, że stoimy trochę za daleko, to wiem, bo tych dwóch panów minęliśmy tam. Wstajemy z naszej kabiny, wychodzimy na dwór. Idziemy w stronę wagonów i odpinamy skład. Dobra. Ok, mamy odebrać teraz kilka wagonów, z tym, że będziemy musieli chyba manualnie przestawiać zwrotnicę. No dobra, zobaczymy, jak to będzie szło. Włączę sobie to tutaj. I mamy teraz jechać. Czekajcie. Rzućmy okiem na mapę. Stoimy tutaj. Trochę blooming przeszkadza. My stoimy na tym torze i musimy jechać. O, 294 ruszyła. Na torze 7, peron 5, 6. Wir erinnern Sie daran, dass das Rauchen innerhalb des Bahnhofs verboten ist. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Aha, teraz rozumiem. My stoimy na tym torze, a na torze jeden dalej stoi nasz skład, który musimy podpiąć, co oznacza, że jedziemy do przodu. Musiałem się przez chwilę rozejrzeć, żeby ogarnąć tutaj, żeby ogarnąć po prostu tak jak stoimy. I co mamy zrobić? Oczywiście znajdujemy się w tym momencie znowu podczas jazdy manewrowej, czyli nie możemy jechać szybciej niż 25 km na godzinę. Tam też stoi jakaś osoba. O! Mamy tutaj miłośnika kolei, który robi zdjęcia przejeżdżającym składom. Przed nami semafor manewrowy jest czerwony, więc delikatnie podjedziemy tylko do niego. Nie wolno mi go minąć. Chyba że się zmieni właśnie na dwa białe, co mnie bardzo cieszy. My się tutaj musimy w każdym bądź razie zatrzymać. Dobra, minęliśmy zwrotnicę. My się tu zatrzymujemy. Zmieniamy kabinę. I teraz musimy zobaczyć, czy tor, na którym jesteśmy, jest dobrze ułożony. Nie jest dobrze ułożony, bo musimy go przełożyć ręcznie. Wyjdźmy z lokomotywy. Przestawmy zwrotnicę na tor boczny. I możemy wjechać dopiero na tor, na który musimy podpiąć pozostałe wagony. Ciekawa sprawa, że praktycznie jadąc po drodze zbieramy różnego rodzaju poszczególne wagony. Że praktycznie jedziemy z jednej stacji do drugiej i podłączamy, podpinamy składy do naszego głównego składu, że tak powiem. Delikatnie podjeżdżamy. Nie za szybko, nie za wolno.
Okej. Trochę za mocno podjechałem, bo aż wagony się przesunęły. Wychodzimy z lokomotywy. I idziemy podpiąć wagony. No, gdzie jest to podpinanie? Tutaj. Okej, teraz mamy te wagony podpiąć do pozostałych wagonów, które stoją tutaj, czyli mamy złożyć nasz skład kompletny. Żaden problem. Dobra, teraz tak. Sicherheit bitten wir Sie, Ihr Geschäft nicht unbeaufsichtigt zu lassen und uns jedes Paket oder jeden Gegenstand zu melden, den Sie für verdächtig halten. Jedziemy teraz delikatnie, pamiętając, że musimy całym składem wyjechać poza tą ręczną zwrotnicę, gdzie ten kolega tutaj stoi. I dopiero możemy zmienić kierunek jazdy na tor, na którym zostawiliśmy nasze wagony. Okej, dobrze, dobrze. Fajny jest ten scenariusz. Naprawdę kolega miał świetny pomysł na scenariusz i wykonanie jest po prostu jeszcze lepsze. Zróbmy tak, będę widział, czy wyjechałem całym składem przez zwrotnicę. Hamujemy. Na główny tor jeszcze nie chcę wyjeżdżać i muszę się pospieszyć, żeby po prostu nie blokować tutaj, żeby nie blokować przejazdu. A kamerkę tutaj sobie przejedziemy na zwrotnicy i przełożymy ją w drugą stronę. Wsiadamy do naszej lokomotywy, wystawiamy głowę przez okno i cofamy nasz skład. Rzucę tylko okiem, czy mam wsteczny. Mam wsteczny. I wpychamy wagony. Oczywiście po wyluzowaniu hamulca wpychamy wagony na peron, na którym zostawiliśmy poprzednie wagony towarowe. Delikatnie się cofamy. Uważając cały czas na prędkość, żeby za szybko nie podjechać do wagonu, żebyśmy nie przykurzyli z wysoką prędkością, bo mogłoby to się źle skończyć. Delikatnie hamujemy. O! Widzieliście, jak się wagony zachwiały? To jest właśnie to, o czym wspomniałem. Jakbyśmy przydzwonili z dużą prędkością, mogłoby być kiepsko. Dobra! Podpięliśmy cały skład, złożyliśmy tutaj wagony. Wir erinnern Sie daran, dass das Rauchen innerhalb des Bahnhofs verboten ist. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Okej, maksymalna prędkość 105 km na godzinę. Musiałem sam przeczytać tutaj jeszcze raz, co mamy zrobić. Możemy tutaj wyjechać na szlak główny. Wyjazd już mamy podany, czyli luzujemy hamulec. Ustawiamy kierunek jazdy do przodu. PZB dalej mamy włączone i po prostu startujemy. Maksymalna prędkość 105 km na godzinę. A tak z tuwą pojedziemy, to będzie już naprawdę ok. Lubię w tej lokomotywie fakt, że w 155 w Train Simulator Classic
te kontrolki tutaj się wyświetlają, co akurat się załączyło w lokomotywie. Jeżeli mamy jakiś błąd, mamy nastawione moc na kole nastawczym i użylibyśmy teraz hamulca, pojawiłaby się kontrolka IS, czyli jakiś błąd systemu, FML, czyli Fahr Motor Lüfter, czyli chłodzenie silniki trakcyjne, chłodzenie, załączanie silników trakcyjnych, ULP, czyli coś z olejem. O, właśnie. Chłodzenie wyłączyło się, także że tego nie zrobili w Train Sim World 5, czy tam w poprzednich częściach Train Sim World. A co to się tutaj dzieje? Co to się tutaj hajcuje? Oj, 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 nie wygląda to dobrze. Ha, fajnie zrobione. Co to jest? Słoma się pali. A. I to się jeszcze spieszą z gaszeniem. Ha, a w tle my sobie przejeżdżamy. Super, dobra. Wracajmy do naszej kabiny. Musimy oczywiście uważać na torowiska, a niekoniecznie na to, co się dookoła nas dzieje. Chociaż przyznam, że takie szczegóły jest naprawdę fajnym takim dodatkiem do scenariusza. Od tego miejsca wolno nam jechać 160 km na godzinę. Oczywiście my nie pojedziemy 160, pojedziemy tylko i wyłącznie 100. Pomiaru długości pociągów niestety nie mamy. A szkoda, no ale 155 stara, naprawdę bardzo stara lokomotywa. Pierwszy prototyp 155 wyszedł w 1974. Jest to taka typowa lokomotywa lat 70. Głównie przeznaczona do prowadzenia pociągów towarowych. Ale jak na tamte czasy miała naprawdę bardzo fajne urozmaicenia. Wygodna pozycja siedzenia tutaj maszynisty, do tego ustawienia siły, to znaczy ustawienia siły hamowania. Z tego co słyszałem w opisach tej lokomotywy, jakby to powiedzieć, oglądałem maszynistów, którzy opowiadali o tej lokomotywie i oni mówili, że to tutaj to nie jest ustawienie siły hamowania hamulcem elektrodynamicznym, tylko jest to właśnie hamulec elektrodynamiczny. To normalnie powinno stać na 0 i jeżeli jechalibyśmy z górki, musielibyśmy to ustawić na, nie wiem, 20-40%. To jest w zasadzie hamulec elektrodynamiczny. W grze zrobili tak, że po prostu ustawili to jako ustawienia hamulca elektrodynamicznego, a hamulec elektrodynamiczny jest połączony z hamulcem zespolonym. Troszeczkę ułatwili to, ale w rzeczywistości są to dwa osobne hamulce. Hamulec elektrodynamiczny nigdy nie był podpięty pod hamulec zespolony w tej lokomotywie. Do tego dużym udogodnieniem dla maszynistów było sterowanie siłą pociągową. Można było ustawić 50% siły pociągowej, dzięki czemu delikatnie ruszaliśmy z całym składem, ale jak potrzebowaliśmy naprawdę bardzo dużej mocy, naprawdę bardzo dużej siły pociągowej, ustawiano 130% i dzięki temu lokomotywa wyciągała 480 kN siły pociągowej, co dawało jej miejsce pierwsze, jeżeli chodzi o siłę lokomotyw towarowych. Jest jeszcze jedna lokomotywa typowo towarowa, troszeczkę nowsza. Bauraje 151 się nazywa. Jeszcze jej nie pokazywałem na moim kanale, ale pomału już przygotowuję materiał na ten temat. Jest to praktycznie druga lokomotywa, najsilniejsza, jeżeli chodzi o pociągi towarowe, ale o tym później, o tym kiedy indziej.
przygotowuję właśnie materiał na temat tej 151. Pokażę wam ją. Bardzo fajna lokomotywa. 155 ogólnie była bardzo długo stosowana. Ile mamy tutaj? Mamy przejechać przez Brühl i... A mamy jeszcze kilka stacji, dobra. 155 lokomotywa budowana w latach 70., ale naprawdę bardzo długo jeździła po niemieckich torowiskach. Nie chciano się jej pozbyć zbytnio właśnie dzięki swojej niezawodności i mocy, jaka dysponowała ta lokomotywa. Z wiadomości, jakie wyczytałem, to w 2011 roku jeszcze jeździło ponad 150 lokomotyw po niemieckich torowiskach. Jadę za szybko, zaraz mi będzie tutaj alarm bił. Cichaj, już hamuję. To 5 km na godzinę maksymalna prędkość. Jeżeli będę jechał szybciej, będzie mi PZB truło, że przekroczyłem dozwoloną prędkość w danych ustawieniach. W zasadzie podejrzewam, że ta lokomotywa jeździłaby do dzisiaj, ale jej nie magnes, tylko jej hamulec elektrodynamiczny nie oddawał prądu do trakcji elektrycznej, tylko wytworzoną energię elektryczną kierowano w oporniki i tam przetwarzano tą energię na energię cieplną. I to było usuwane przez ogromne wentylatory z lokomotywy. Jak wiemy, typowe takie stare rozwiązanie, jeżeli chodzi o nadmiar energii w lokomotywie. Podejrzewam, że jeżeli ta lokomotywa tą energię elektryczną oddawałaby do trakcji, do kabla, że tak powiem, to na pewno jeszcze dłużej by pojeździła, właśnie ze względu na to, że była niesamowicie niezawodna. O, właśnie. Widzicie, IS się świeci, w tym momencie nie mamy mocy na kole nastawczym, musimy ustawić koło nastawcze na 0 i dopiero zacząć wrzucać, zacząć tutaj ustawiać kolejne pozycje, żeby rozpędzić lokomotywę. Z tego co pamiętam, to sporo tych lokomotyw zostało zezłomowanych, sporo zostało dawcami części zamiennych, a te, które były jeszcze w miarę dobre, które miały jeszcze w miarę długi przegląd techniczny i koncesję, może nie koncesję, ale zezwolenie na jazdę po niemieckich torach, sprzedano do prywatnych odbiorców, do prywatnych firm kolejowych. No i te lokomotywy były u prywaciarzy potem widoczne. Sześcioosiowa lokomotywa, naprawdę kawał maszyny, idealna przyczepność. Jak to w Niemczech mówią starzy maszyniści, lokomotywy sześcioosiowej nie da się zastąpić lokomotywą czteroosiową, mimo mocy, jakie dzisiejsze lokomotywy osiągają, ale jednak sześcioosiowa lokomotywa to sześcioosiowa. Wiadomo, dwie dodatkowe osie, dodatkowa przyczepność przy hamowaniu, przy ruszaniu i tak dalej. Kawał maszyny. Bardzo lubię 155. Już kilka filmików na temat tej lokomotywy robiłem i pojawiała się już w Train Sim World i w Train Simulator Classic. Także jeżeli chcecie jeszcze inne filmiki na temat tej lokomotywy zobaczyć, zajrzyjcie na moje playlisty z innych gier, z Train Simulator Classic i właśnie z Train Sim World. Ze wszystkich Train Sim World, bo tam tych playlist trochę było. Miałem playlistę 2, Train Sim World 2, 3, 4 i 5 połączyłem w jedną, bo stwierdziłem, że głupio jest tak dzielić
te playlisty, mimo to, że to jest jedna gra. Także zapraszam jeszcze na inne filmiki. My dalej zmierzamy 100 km na godzinę z prędkością 100 km na godzinę. Po nawet fajnej linii kolejowej, jest to bardzo interesująca linia kolejowa. W Train Simulator Classic, jeżeli byśmy przejechali wszystkimi liniami kolejowymi, to przejechalibyśmy z Kolonii aż do Frankfurtu, a nawet trochę dalej, bo z Frankfurtu można byłoby jeszcze pojechać w inną stronę, na przykład w stronę Mannheim. Także sieć linii kolejowej w Train Simulator Classic jest naprawdę bardzo obszerna, bardzo długa i bardzo urozmaicona. Ta linia kolejowa nadaje się bardzo dobrze na przykład na przejazdy Intercity albo Intercity Express. O właśnie, Intercity nas mija z lokomotywą 101 na czele, w srebrnym malowaniu, w bardzo nietypowym malowaniu. Maksymalna prędkość linii kolejowej 160 km na godzinę, LZB brak, także linii LZB nie ma na tej systemu LZB nie ma na tej linii kolejowej, ale mimo to i tak jest bardzo fajna. Zobaczmy, gdzie mamy jeszcze jechać. Roisdorf mamy przejechać za 2,5 km i mamy zatrzymać się na stacji Bonn rozrządowy kierunkowy. Ok, to już niedaleko. W sumie scenariusz niby był na 48 minut, a widzę, że troszeczkę przeciągnąłem, no ale to u mnie dość normalne, że moje scenariusze, moje filmiki trochę dłużej trwają. Właśnie ze względu na to, że staram się nie przekraczać 25 km na godzinę, jadę dość ostrożnie, żeby nie przekroczyć maksymalnej dozwolonej prędkości. No wiecie, troszeczkę tak rzeczywiście prowadzę pociągi. Są tu na przykład scenariusze, które wymagają od ciebie przy pociągach towarowych na przykład 120 km na godzinę, a wiem, że pociągi towarowe jeżdżą bardzo rzadko z prędkością 120 km na godzinę. Jeżeli właśnie tutaj w scenariuszu nie utrzymasz prędkości 120 km na godzinę, dostaje się minusowe punkty, co uważam trochę głupie, no ale punktacja w Train Simulator Classic jest w ogóle naprawdę jest skopana, że tak powiem, ponieważ za drobne przewinienie można dostać naprawdę kilkaset punktów karnych na 1000 możliwych do zarobienia, nie? Także punktacja w scenariuszach Train Simulator Classic jest naprawdę spaprana, ma wiele do życzenia. Jeżeli przekroczymy prędkość i tą przekroczoną prędkość będziemy utrzymywać przez jakiś czas, to mnożnik punktów jak tych minusowych będzie rósł razy 1, razy 2, razy 4, 8, 16 i tak dalej. I co sekundę możemy na przykład dostać minus 300 punktów, czyli 3 sekundy i już praktycznie mamy 1000 punktów w plecy, obojętnie w jaki sposób byśmy przejechali przez cały scenariusz, także punktacja tutaj za wykonane scenariusze jest naprawdę ciężka, że tak powiem. Ale i tak sądzę, ja wykonuję tutaj okej, zaraz będzie 40, zobaczymy, czy tarcza ostrzegawcza nam to tutaj pokaże. Ja ogólnie wykonuję przejazdy w Train Simulator Classic nie dla punktów, tylko dla przyjemności. Patrzę, jak są zrobione scenariusze, patrzę, jak są zaprogramowane. Podziwiam scenerię dookoła, podziwiam to, co się dzieje na torowiskach, ile pociągów nas mija, jakie mijają, co się tutaj praktycznie wydarza na torowisku. To jest to, co mnie naprawdę bardzo
bardziej rajcuje w graniu w symulatory kolejowe niż właśnie punktacja. Tarcza ostrzegawcza świeci się na zielono i pomarańczowo, co nam mówi, że od następnego semafora 40 km na godzinę szybko hamujemy do prędkości 55. Halo, dawaj, hamuj. O, ciekawe, czy nie złapię nagłego. Okej, nie złapałem. Dobra. Ale i tak do 40 musimy wyhamować. Przed nami semafor świecący się na zielono i pomarańczowo. Od tego semafora wolno nam jechać 40 km na godzinę. Pod spodem tarcza ostrzegawcza ukośnie świecąca się na pomarańczowo i pomarańczowo oznacza to, że kolejny semafor jest na stój. Górna część semafor, dolna część tarcza ostrzegawcza. Zawsze. Nie ma wyjątków. Semafor 40 na godzinę, następny semafor jest na stój. Nie potwierdziłem. Nie potwierdziłem. Ojejku, no dobra. Nie potwierdziłem. Zamyśliłem się, bo patrzałem, co tutaj stoi. 155 na innym torze ze składem towarowym i się na ten skład trochę zagapiłem i się rozkojarzyłem. No ale trudno, i tak się zdarza. Zatrzymujemy się na tej stacji. Stacja Bonn rozrządowa. Tor kierunkowy pierwszy. Za niespełna 1,5 kilometrów. 1,5 kilometra, przepraszam. Przejęzyczyłem się. Za 1,5 kilometra mamy postój i tym samym koniec części pierwszej tego oto przejazdu. Części drugiej nie będę nagrywał, część drugą polecam do ściągnięcia. Część druga nazywa się tak samo, z małym wyjątkiem. W nazwie scenariusza nie stoi 1 z 2, tylko 2 z 2. Ściągnijcie sobie drugą część scenariusza i zobaczcie, jak ta druga część scenariusza wygląda. I możecie mi napisać w komentarzach, czy obie części wam się spodobały, czy jednak scenariusz jest do bani. Ale również możecie mi w komentarzach napisać tytuły scenariuszy, praktycznie takie polecenie scenariusza z workshopu, jakie mógłbym pokazać. Waszym zdaniem najlepsze scenariusze? Potrzebuję dokładny tytuł i najlepiej jeszcze autora scenariusza, żebym po prostu czegoś nie przegapił. Możecie mi w komentarzach tytuły napisać, ja te scenariusze sobie ściągnę, zobaczę, jak wyglądają i może kilka z nich pokażę, może pokażę wszystkie, zobaczymy. Ale prosiłbym tylko o niemieckie scenariusze, ponieważ tych innych linii kolejowych to ja nie mam. Anglii nie mam w ogóle, USA mam chyba tylko 2, także tak, mam tylko i wyłącznie Niemcy. Dobra, dojeżdżamy do naszego punktu zatrzymania. Po nagłym hamowaniu na pewno się tutaj nie rozpędzimy tak szybko, ale mimo to bardzo fajny przejazd, bardzo fajny scenariusz. Bardzo interesujący i ciekawy wykonany. Szczególnie filmik z przodu. Ja tego filmiku nie robiłem, tylko ten filmik jest już wbudowany w scenariusz. Ten taki wstępny filmik, który pokazuje wszelakiego rodzaju most, tam katedrę w Köln i tą rzeźbę tam taką charakterystyczną. Bardzo dużo taboru kolejowego. Bardzo dużo świetnie wykonanych, świetnie zaprogramowanych składów i samo zadanie, samo to, że musimy zbierać kontenery po drodze, też uważam za całkiem interesujące. Ja się z wami na dzisiaj żegnam, dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas. Jeżeli filmik ci się spodobał, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, by nie przegapić innych filmików z tematu symulatory kolejowe.
Chwila koncentracji, my się tutaj musimy zatrzymać. Co to za lokomotywa? Nie wygląda na 155, ani na jakąś nowoczesną lokomotywę. Może 189, bo z tych lokomotyw tutaj trochę widziałem. Tak, to będzie 189, poznaję po charakterystycznych bokach tej lokomotywy. Tylko 189 ma takie boki tutaj właśnie, jeżeli chodzi o lokomotywę. My tu dojeżdżamy do czerwonego semafora, hamujemy, żebyśmy nie przejechali przez niego. Już mi 2 nagłe hamowania na dzisiaj starczą. Także ja się z wami żegnam, dziękuję serdecznie za obejrzenie filmiku, dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas, ja wam życzę miłego dnia, trzymajcie się ciepło, widzimy się w kolejnym odcinku, cześć!